Jest rok 1943. Trwa II wojna światowa. Związek Radziecki w starciu z Niemcami przechodzi do kontrofensywy. Armia Czerwona rozpoczyna dwuletni marsz na Berlin. Droga ta prowadzi przez okupowaną Polskę, gdzie państwo podziemne walczy z hitlerowskim terrorem. Od 2 lat polskie władze emigracyjne wysyłają na tereny generalnego gubernatorstwa specjalnie wyszkolonych oficerów. Przerzuty odbywają się w ścisłej tajemnicy. Tak powstaje elitarna grupa zwana Cichociemnymi. Chce do niej dołączyć 23-letni Hieronim Dekutowski. Pierwsze opinie przełożonych nie są pozytywne. Podważane są głównie jego umiejętności dowódcze. Hieronim musi pozostać na kursie dywersyjnym kilka miesięcy dłużej. Ostatecznie w marcu 1943 roku Dekutowski zostaje zaprzysiężony do służby w okupowanym kraju. Przyjmuje pseudonim Zapora. Ja byłem łącznikiem od komendanta placówki do Pniewa, bo w Pniewie była radiostacja. I przez tą radiostację podawali sygnał, kiedy ma nastąpić rzut. Drużyna rozstawiła czapki, to było ze 20 czapek, do góry dnem. I w każdej czapce batarejka była elektryczna. I jak usłyszano samolot nad Wyszkowem, to te batarejki ta drużyna zapaliła. Komendant placówki Orski zaprowadził ich do Leszczydołu, do domu Godlesia Władysława o moim nazwisku i stamtąd żona komendanta Genowefa Widlicka, pseudonim Romana, poszła z nimi do Wyszkowa na dworzec i pojechali do Warszawy, do Komendy Głównej. Skierowany do okręgu lubelskiego, znalazł się w oddziale partyzanckim Tadeusza Kuncewicza Podkowy, gdzie został dowódcą 4. kompanii kadrowej, która właściwie składała się z około 30 ludzi z 3 drużyn. Zwrócono uwagę na jego predyspozycje dowódcze i organizatorskie, które spowodowały, że po 2 miesiącach pobytu został skierowany na stanowisko oficera dywersji Inspektoratu Puławy. Zapora przybył do nas w styczniu 1944 roku. Po śmierci poprzednich 2 dowódców cichociemnych, to jest Jana Poznańskiego Ewy i Stanisława Jagielskiego Siapka. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie jakaś potęga, ten Zapora, to tak chłop, a to okazuje się takim nie za wielki mikry. I tak patrzę, ja mówię, ale gdzie Zapora? On mówi, no głupi, no przecież widzisz ten, co tu stoi. To jest dowódca. Ja mówię, on mówi, tak. A co ci się nie podoba? Ja mówię, podoba mi się od cholery. Mówię, tak. Zapora przystępuje do działania. Wprowadza zmiany organizacyjne. Nakazuje rozbicie oddziału na kilka patroli. W każdym z nich nie może być więcej niż 40 ludzi.
Patrole będą działać samodzielnie, ale pozostają pod jednolitym dowództwem Dekutowskiego. Poczuliśmy ten porządek w oddziale, ćwiczenia. Codziennie poszczególne patrole musiały odbywać zbiórki, modlitwa wspólna. Jak były warunki gdzieś tam w miejscu takim odległym, to śpiew. I dziewczyny postanowiły upiec baby wielkanocne, olbrzymie baby. Wiem, że było 7 takich bab. No i oczywiście furmanką zajechałyśmy tam pod ten domek. Wyszedł komendant, zapora. No i powiedziałyśmy, że tutaj jesteśmy z WSK, z tymi darami. Popatrzył tylko chwilę, grzecznie, krótko porozmawiał. Wprowadził do tego domku i sobie poszedł. No, byli wszyscy w ubraniach właśnie takich wojskowych. Chyba mieli, no coś mieli takiego, że wiem, że to było widać, że to polskie wojsko. Ja nie wiem, czy mieli jakieś opaski, czy tego nie pamiętam. Także nas to bardzo ucieszyło, bo tak tego się nie widziało jeszcze, prawda, w czasie okupacji. Oddziały partyzanckie spełniały niezmiennie, bym powiedział, pozytywną rolę, chroniły ludność, a jednocześnie przyjęły na siebie dużą część akcji bojowych, zwłaszcza przeciwko oddziałom niemieckim, SS, Gestapo. Były też także nastawione na zdobywanie broni. Byłem na jednej z takich robót i tam właśnie był dowódca cichociemny i zaprzyjaźnił się ze mną i bardzo intensywnieśmy razem pracowali. Jeżeli była jakaś robota większego gatunku, łączyliśmy się razem i jeszcze jedna grupa do tego. Mieliśmy 200 albo 300 ludzi i robiło się większą robotę. 24 maja 1944 roku 5 plutonów pod dowództwem Zapory bierze udział w zasadzce na kolumnę ciężarówek ochranianą przez niemieckich żołnierzy. Celem akcji jest zdobycie broni. Opóźniło się to w stosunku do informacji wywiadu. Ten przejazd, wszyscy zdenerwowani, no ale czekamy, że najedzie ten pierwszy wóz na minę. Porucznik Rosa odpali i jeden wóz już będziemy mieli z głowy. Polecał nam Himmel. No, ale ci Niemcy rozglądają się i wreszcie jeden z nich krzyczy: Gefahr! Bandit! Niebezpieczeństwo, bandyci! No i wtedy rozpoczęła się strzelanina. Myśmy to opanowali, ale tam słyszymy, wzmaga się strzelanina z flanki. I wtedy komendant, pamiętam, podbiegł i jego słowa: duchy za mną! Ale już jakśmy dobiegali, to Niemcy już zrezygnowali. 13 wzięliśmy do niewoli. No i pamiętam, że jak już zorientowali się, że nie ma ratunku, to podczas rozstrzelania kilku jeszcze zdążyło zahajlować. Pod Krężnicą Zaporczycy odnoszą zdecydowane zwycięstwo. Cel akcji zostaje zrealizowany. Komendant traci jednak 4 ludzi. No i tam zginęło tych 4 chłopców, plus pies taki nasz, który był zabrany Niemcom. Na razie nie słuchał się, ale później mu ten opiekun jego mówi: ja nie chcę. Wlał mu, jeden kolega potrzymał, otworzył mu pysk, ten mu wlał bimbru. Pies się upił i całkiem odmieniła się reakcja u nich. Pokochał nas. Atakował zwykle podczas akcji stanowiska LKM-ów. No, żałowaliśmy go tak jak i prawie jak partyzanta. Ja nie zabijałem nigdy jeńców, których wziąłem z bronią w ręku. Ja
traktowałem ich, jak konwencja genewska mówi. Jeżeli chodzi o żandarmów, tutaj były wypadki, że była konieczność, jeżeli był żandarm, który mordował ludzi, więc nie było innego wyjścia. SS-manów nie puszczałem wolno, w żadnym wypadku. I gestapowców. Te szli pod ścianę i rąbaliśmy. Rąbaliśmy i on, i ja. I inni tak samo. Dowiedziałam się, że partyzanci szukają, sanitariuszki poszukują kogoś chętnego. I wtedy postanowiłam, że ja się zgłoszę do oddziału. Dostałam kontakt i poszłam na to spotkanie. I Zapora powiedział, że w tej chwili się oddział rozwiązuje, że jest taka sytuacja polityczna, ale będę pod jego komendą. Jeżeli będzie potrzeba dalszej walki, to on mnie zawiada. Po latach się dowiedziałam od ojca, który mi powiedział, że to on prosił Opala, że absolutnie, żeby mi nie przyjmowali. Stanisław Wnuk, Opal, działa w podziemiu od 1940 roku. Od momentu przejęcia dowództwa przez Zaporę pełni funkcję jego zastępcy. Obaj bardzo się przyjaźnią. Dekutowski konsultuje z nim większość decyzji. Przez następne 2 lata Opal będzie jednym z najbliższych współpracowników komendanta. W Chodlu stacjonował taki batalion niemiecki i oni wysyłali w grupie tam 50 ludzi, 8 do 10 wozów takich konnych jeździło do Popkowic po piwo. 18 lipca 1944 roku dochodzi do ostatniego dużego starcia z Niemcami. Jednak tym razem nie wszystko idzie po myśli komendanta. Koledze temu, który miał blokować od czoła, zaciął się LKM. I wtedy jakiś cwany Niemiec wykorzystał sytuację, dostał się z LKM-em na drugą stronę wąwozu. I ten Niemiec, jak Kordian się podniósł, złapał na niego cel, rąbnął, Kordian padł. No i Lwów miał obowiązek. Służby sanitarne w tych walkach partyzanckich to miały najgorsze zadanie. One mimo ognia musiały czy podczołgać się, czy podbiec do rannego, dać ratunek. Podniósł się ten sam Niemiec wszczelany, rąbnął, dostał w głowę. Ten Lwów upadł. I wtedy Sławek, LKM-ista, on z LKM-em polskim, pociągnął krótką serię, ale i sam oberwał. Z tym, że tam również nastąpiła cisza. Komendant był ranny wtedy w rękę. W placówce była wiadomość, że Zapora potrzebuje, żeby go zaopatrzyć. Wóz podstawiono i jechałyśmy i wiem, że jechałyśmy w jakimś kierunku i tam zawrócili, bo tam już ich nie było i że trzeba jechać do Borowa. Weszłyśmy, no oczywiście z opatrunkami i miałyśmy to zaopatrzyć tą rękę Zapory, ale okazuje się, że przyjechał lekarz. Jak przyjechałyśmy, miał na tym blaku rękę, w lewą rękę miał poszczą. Rano zaproszono nas na śniadanie. Naprzód była bardzo taka ponura atmosfera. Żona wnuka taką pieczeń gorącą na stół postawiła i wódkę, czystą wódkę i w szklankach i pili w tych szklankach takich po pół szklanki od razu. Myśmy tam jakoś wyraziły zdziwienie, że taka ta wódka bez niczego. I zaczęła się jakaś rozmowa, jakieś takie drobne żarty. I zobaczyłam, że Zapora mi się wtedy wydał inny, taki zupełnie jakiś taki miły, uprzejmy. Zauważyłam, że ma piękny uśmiech, taki dyskretny, ale bardzo ładny. Wtedy mi się nawet podobał. 4 stycznia 1944 roku regularne oddziały Armii Czerwonej przekraczają przedwojenne granice Polski. Dowódca Armii Krajowej, generał Bur-Komorowski, jest przekonany, że Stalin zrobi wszystko, aby
aby Polska została kolejną sowiecką republiką. Jeszcze na jesieni poprzedniego roku przekonuje polski rząd na uchodźstwie oraz naczelnego wodza o konieczności podjęcia działań mających na celu przejmowanie kontroli nad wyzwalanymi obszarami oraz ujawnianie się władz cywilnych i wojskowych. Tak powstaje plan najważniejszej operacji polskiego państwa podziemnego – akcji Burza. Z końcem lipca Sowieci są już na przedmieściach Lublina i we współpracy z oddziałami Armii Krajowej wyzwalają miasto. Niemcy przenieśli się, że obrona główna będzie na Wiśle, że Wisła to jest kawałek rzeki nie do pokonania, prawda? Ale Lublin zostawili tu nieliczną grupę mocno artyleryjską, to poszliśmy na wojnę z nimi. I proszę pana, 21 żeśmy my osobiście z Pokerem zdobywali Unię i zdobywaliśmy Soldatenheim. Była taka jakby sala przyjęciowa, wie pan. I tam wpadłem z tym karabinem, myślę, no wiesz, ktoś coś się ruszy, coś się dymnie, to już walę. Cisza, pusto. Latamy, wie pan, wódek mnóstwo, różnych rzeczy mnóstwo. I na dole stał normalny polski denaturat. Ja te 2 butelki wziąłem, czy do domu było matce po coś. Przyleciało 2 ruskich i mówi tak, no znajesz, miejesz ty czasy. Ja mówię, nie mam. A co ty miejesz? Ja mówię, nic nie mam. A on mówi, masz, a o tu, w butełku, wodku. A ja mówię, spirytus. Spirytus, denaturowany spirytus. Pokażij. Ja mu pokazuję tę butelkę spirytusu. Tam pisze trupia czaszka, łeb. Pisze spirytus, denaturowany. Ruski wziął, ten korek wyskoczył. Pije. Czyta tę butelkę, mówi, хороший spiryt. Kryopki, mówi, SS likior. 22 lipca 1944 roku decyzją Stalina zostaje ogłoszone powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Związek Radziecki natychmiast uznaje go za jedynego reprezentanta państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Komendant lubelskiego okręgu Armii Krajowej, podpułkownik Kazimierz Tumidajski, pod naciskiem Sowietów wydaje podległym sobie oddziałom rozkaz złożenia broni. Zapora musi go wykonać. Gdy jednak kilka dni później dociera do niego informacja o wybuchu powstania w Warszawie, zbiera ludzi i rusza na pomoc walczącej stolicy. Poker nas zebrał, zabraliśmy pod wodę i było nas albo 12, albo 14 i szliśmy na powstanie warszawskie. Jak dziś pamiętam, Poker się stał, lusterko na furmance stało postawione i on się golił. Biegiem leci kolejarz. Leci i mówi tak, chłopaki, i to nie nagrywaj. Mówi, wypierdalajcie. Mówi, 5 waszych oficerów pod magazynem na dworcu rozstrzelali. Sowieci przystępują do likwidacji polskiego podziemia zbrojnego. Partyzanci są siłą rozbrajani i wcielani do armii Berlinga. Część wywożona jest do łagrów. W tej sytuacji Zapora postanawia się ukryć. Schronienie znajduje m.in. u sióstr służebniczek w Mokrzyszowie. Ma wówczas 26 lat. Jak weszli Sowieci, no to między innymi w naszym domku tym stacjonował jakiś oficer rosyjski. Nocował. Tam dali mu kwaterę. I od razu pierwszy mój styczność z jakimś wojskowym rosyjskim to było to, że on powiedział, że tu są bandyci w lasach i żebyśmy mu powiedzieli, gdzie ci bandyci są. Myśmy tej drugiej tury walk nie spodziewali się i wcale nie byli żądni i chętni. To wszystko spowodowało, że myśmy zostali
zupełnie rozszyfrowani i skazani. I my, i nasze rodziny całkowicie byli przekazani do stracenia, tak jak Stalin rozkazał wybić ich sukinsynów do nogi. Były tam oddziały sowieckie, które były takie wrogie, że oni zabijali ludzi po wsiach, gwałcili kobiety. Ksiądz do mnie przyszedł i powiedział: zrób coś i pozbyć się ich. Ja musiałam się pozbyć bolszewików uzbrojonych po zęby. Skończyło się na tym, że musiałam bitwę z nimi stoczyć. Skończyło się na tym, że było trupy leżały po obu stronach. A trzeba było zlikwidować. No to trzeba było w nocy kopać doły po różnych polach czy lasach i zakopywać ich. 19 stycznia 1945 roku dowódca sił zbrojnych w kraju, generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek, rozwiązuje Armię Krajową. Tego samego dnia wydaje drugi, tym razem tajny rozkaz. Podtrzymuje konieczność zwolnienia żołnierzy z przysięgi, ale samym dowódcom zabrania się ujawniać i nakazuje oczekiwać na dalsze dyspozycje. Rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej, jaki dotarł do okręgu lubelskiego, został potraktowany jako pewien zabieg taktyczny. Dopuszczał oczyszczenie szeregów Armii Krajowej z tych ludzi, którzy albo zachowywali się źle w tym ostatnim półroczu, albo podjęli po prostu jawną współpracę. Zapora powraca do działalności partyzanckiej. Odnawia kontakty z podkomendnymi i wydaje rozkaz powołujący do życia nowy oddział. Szybko wstępują do niego żołnierze z okresu pierwszej konspiracji, nowi ochotnicy, a także dezerterzy z Ludowego Wojska Polskiego. Do kwietnia Dekutowski będzie mieć pod swoim dowództwem ponad 300 ludzi. Chłopi go na wsiach bardzo lubili i uważali za prestiż, za sędziego jakiegoś. Jak już była druga okupacja, okazało się, że nie wszyscy są tacy przyjaźni. Propaganda działała, zaczęły się donosy, wobec tego oni tylko mieli wybrane miejsca, takie już pewne. To nie to, że nas sprzedawali, tylko siedzieli tak jak ja teraz i se myślę, kiedy wy do jasnych cholery pójdziecie. I zaczęły się te czasy, zaczęły się żołnierze wyklęci. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisują akt kapitulacji. W Europie kończy się II wojna światowa. Na skutek postanowień jałtańskich Polska zostaje podporządkowana Związkowi Radzieckiemu. Rosnąca siła podziemia powoduje, że tak naprawdę na terenie dużych obszarów centralnej i wschodniej Polski mamy do czynienia tak naprawdę z dwuwładzą, czyli miasta wojewódzkie i zazwyczaj miasta powiatowe są kontrolowane przez nową władzę, przez władzę komunistyczną, natomiast w terenie niepodzielnie panują oddziały partyzanckie. Do połowy 1945 roku Zaporczycy przeprowadzają ponad 90 akcji. Opanowują posterunki milicji obywatelskiej i lokalne urzędy bezpieczeństwa publicznego. Rekwirują broń i pieniądze. Niszczą urzędową dokumentację. Walczą z pospolitym bandytyzmem. Decyzją delegatury sił zbrojnych Zapora zostaje mianowany dowódcą wszystkich oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie. Jednocześnie dostaje awans do stopnia kapitana. Jak przyjechałam zaraz na wakacje w 1945 roku w lecie, to mama powiedziała, że Zapora zapowiedział, że do nas przyjdzie, zapowiedział wizytę. Nam obu powiedział, że on chciałby nawiązać współpracę, no głównie z moją mamą, bo wiedział, że jestem w szkole. Zostaliśmy sami z Zaporą, no i wtedy Zapora mnie się zapytał, czy ja mam chłopaka. Powiedziałam, że nie mam żadnego chłopca, więc powiedział, że on jest też sam. I około północy już się pożegnał z nami. Prosił, żebym go odprowadziła.
Był taki wtedy, powiedziałabym, pełen optymizmu, jak to będzie, że będzie znowu ta walka, że to się nie skończy, że będzie dobrze. No, był wtedy, powiedziałabym, radosny, jak rzadko kiedy go widywałam takiego. I na pożegnanie mnie pocałował, no i tyle, i zniknęli. W czerwcu pod dyktando Stalina powstaje tymczasowy rząd jedności narodowej. W jego skład wchodzi kilku byłych członków rządu RP na uchodźstwie. Komuniści ogłaszają amnestię. Przekonują żołnierzy podziemia o możliwości powrotu do normalnego życia za cenę złożenia broni. Kapitan Dekutowski był bardzo niechętny wobec tej amnestii komunistycznej, ale podporządkował się tym wytycznym. Komendant nie wpływał na to, żeby odradzać, żeby się ten... Rób jak uważasz, jak cię sumienie mówi, jak uważasz, że będzie lepiej. Z amnestii postanawia skorzystać ponad 200 partyzantów Zapory. On sam nie wychodzi z konspiracji, jednak prowadzenie dalszej walki staje się coraz trudniejsze. Dekutowski wraz z kilkunastoma swoimi podwładnymi próbuje przedrzeć się do amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Drugiego dnia podczas marszu przez Czechosłowację natykają się na czeską bezpiekę. Sam kapitan Dekutowski wraz z jednym podkomendnym ocalał z tej obławy. On za bardzo wierzył temu Zachodowi i wierzył w trzecią wojnę światową, że wybuchnie. Mimo że w 1945 roku dotarł do ambasady amerykańskiej w Pradze, w Czechosłowacji, i tam mu powiedzieli, że nie możemy zmienić waszego losu, bo dopominał się, żeby mógł z oddziałem przejść na ich stronę, żeby pomogli, bo już sytuacja jest taka, że jesteśmy straceńcami, że wyginiemy. Więc powiedzieli, to jest sojusznik, my nie możemy prowadzić jakiegoś takiego działania, które by się nie spodobało temu sojusznikowi. No ulegali przecież cały czas. W grudniu Zapora podporządkowuje się lubelskim strukturom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, konspiracyjnej organizacji powołanej do życia przez oficerów wywodzących się z dawnej Armii Krajowej. Liczba żołnierzy podległych Dekutowskiemu znów wzrasta do kilkuset. W tym samym czasie zostaje aresztowany Stanisław Wnuk, Opal. Z obawy przed dekonspiracją Dekutowski musi zawiesić działania partyzanckie do lutego następnego roku. Gdy wznawia walkę, władze komunistyczne na Lubelszczyźnie niemal codziennie są atakowane przez Zaporczyków. Przyjechałam po maturze, to Zapora poprosił mamę, żeby ze mną przyszła. I tam było chyba ze 3 partyzantów i Zapora. I Zapora wtedy powiedział, że on chciałby tu dla mnie zaśpiewać piosenkę, ale nie umie. Wobec tego poprosił tu kolegę. Nie wiem, który to był kolega, bo wiem, że wtedy to i Zbyszek ładnie śpiewał, i Cedur ładnie śpiewał, ale nie wiem, który to był, bo jeszcze ich wtedy też tak nie znałam dobrze. No i ten kolega śpiewał, umówiłem się z nią na 9 i oni wszyscy na mnie patrzyli. Ja byłam strasznie spieszona, no bo tutaj uśmiechy i tu dziewczyna, która zawstydzona, spieszona. Poszliśmy na spacer i po tym spacerze, jak wracaliśmy, stanął i patrzył na mnie uważnie. Ja znowu byłam spieszona, bo nie wiedziałam, co to jest, bo Zapora był bardzo różny w swoich reakcjach. No i wyjął z kieszonki, z munduru zdjęcie moje z taką gretką, wtedy były modne takie gretki. No i powiedział, że tutaj o mnie stale myśli, o mnie stale pamięta i że nosi przy sobie moje zdjęcie. Lubił ogólnie śpiew. Śpiew i nasz repertuar duchów. Słowik, śpiewaj.
Dobrze. Siadałem na Wiśnie albo obok niego gdzieś na jakimś tam pieńku, słupie. I też nie dla niego, nie dla siebie śpiewałem sobie. Kolega, który był takim wyjątkiem, że grał na fortepianie, na pianinie, Jurek Cedur i pseudonim miał taki muzyczny. I on właśnie dobierał kolegów. Tam był egzamin, trzeba było się wykazać głosem, słuchem, żeby być przyjętym do tego chóru. Jak powstał ten Marsz Zaporczyków, lubił, jak tośmy śpiewali. Komuniści rzucają przeciwko Zaporczykom coraz większe siły. W lipcu 1946 roku podczas walk z członkami ORMO ginie Zbigniew Sochacki, Zbyszek, adiutant i bliski przyjaciel Zapory. Komendant postanawia na jakiś czas opuścić teren Lubelszczyzny. Wszystkie 3 grupy nasze było Misia, Renka i Jadzinka. I proszę panaśmy tam przejechali przez San. Jeszcze Misio nas przeciągał, bo on taki duży był, to tam on gruntował w tej wodzie. Oddziały Zapory, niezauważone przez bezpiekę, wkraczają w lasy Puszczy Sandomierskiej. 31 lipca Dekutowski przeprowadza pierwszą akcję i rozbija majątek państwowy w Grębowie. Kilka dni później, w Świtakach, Zaporczycy zostają zaatakowani przez funkcjonariuszy UB i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. To było coś z 10 kilometrów od Stalowej Woli i proszę pana, tamśmy im dali baty. Musisz pan wiedzieć, że ich tam chyba 14 zginęło i zabrali my do niewoli chyba ze 20 więcej. Poddali się. W szeregu tam panie ich Zapora, panie ustawił i wystąpić ubowcy. Ale oni nie chcieli wystąpić, ale te żołnierze pokazali, kto to jest. I panie ich rozstrzelali, tych ubowców, a żołnierzy, proszę pana, wzięli my amunicję i 2 było rannych. Ta nasza sanitariuszka Krysia ich opatrzyła i kazali im odjechać. 8 sierpnia Zaporczycy wkraczają do wsi Ostrowy Tuszowskie, gdzie ma nastąpić koncentracja oddziałów. Przeciwko partyzantom rusza sowiecka grupa pościgowa. Czerwonoarmiści, wspierani przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, próbują okrążyć oddziały partyzanckie. Zostawili my wartę, ale najechali na Sztuskę. I zaczęli my się banie z tymi ruskimi. Ranili nam jednego, ale my, proszę pana, rozbili ich te oba samochody. Panie spalili. Ja zdobyłem Dykterowa, panie, od ruskich, panie. Tego. Iśmy się wycofali. I ruskie za nami, proszę pana. W Dębach ich było 7000, panie, ruskich. I chcieli nam zaskoczyć od lasu, proszę pana. A tam przy lesie stał oddział Jadzinka. Nasz. Znaczy inny pan. I tam im dali, panie, gazu. Tam bo taka rzeczka taka była. Tam zdobyli od nich tą kietkę, panie, i te ruskie się wycofali. Proszę pana, wtedy my mieli z nimi. To oni nas, panie, tam szukali po lasach czołgami, panie. Ale my się, proszę pana, wycofali jakoś tak w każdym bądź razie, że nie dopędzili nas. Zapora przeprowadza swoich żołnierzy w kierunku Mielca. 9 i 10 sierpnia nawiązuje kontakt z dowódcami lokalnej partyzantki. Wojciechem Lisem, Mścicielem i Aleksandrem Rusinem, Olkiem. Obaj podporządkowują mu swoje oddziały. Ruszyliśmy w kierunku właśnie Jasła, Krosna, aż tamśmy doszli i pod Przewęcz Dukielsko. I tu właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, po co komendant nas tam prowadzi. I tak, była jedna wersja, że chce złapać kontakt na ognia, że
ogień ma tam przejścia za granicę, że może w ten sposób by się udało oddział wyprowadzić, bo już komendant widział, że tutaj coraz ciężej. Druga wersja to była, że poszliśmy złapać do niewoli córki Bieruta, że one miały przyjechać do Zakopanego na wczasy. I później, jak się komendant zorientował, że coś tam, ten główny cel nie może być osiągnięty, bardzo szybkośmy zaczęli wracać. Rajd kończy się 24 września. Zaporczycy powracają na teren Lubelszczyzny. Niespodziewanie zostają zaatakowani przez ormowców ze wsi Moniaki. Wskutek wymiany ognia zostaje spalonych kilkanaście gospodarstw. Wydarzenia te będą wykorzystywane przez propagandę komunistyczną w celu ukazania partyzantów jako bezwzględnych bandytów. W tym samym czasie kierownictwo Zrzeszenia Win wydaje wniosek awansujący Zaporę do stopnia majora. Przecież tam to Moskwę nazywali. Tam panieśmy to rozbili. Tego złapali, tego komendanta rozstrzelili. A tych tam resztę, to tam Zapora z nimi nagadał, co tam, panie, tego. No i to wszystko było. To była prawie ostatnia walka, taka większa. Bo on wspaniale czytał mapę i wszędzie sobie radził dzięki temu, że umiał każdą ścieżeczkę oznaczyć na mapie i skorzystać z niej. Nigdy nie wiadomo, bo czy za 2 godziny będzie się żyło, czy nie zaskoczy jakiś inny oddział, czy nas nie otoczy, czy jakiś skurwysyn nie zdradził. Dlatego często było tak, że jak żeśmy wychodzili po robocie, to ludzie się pytali z dobrego serca: panie komendancie, a jak mówić, że poszliście w tą stronę? Oczywiście, widzicie, w którą stronę idziemy. Ale tylkośmy zaszli, że nas nie było widać, z powrotem i w zupełnie w odwrotnym kierunku. I po każdej takiej akcji, no minimum 10-15 kilometrów trzeba było odskoczyć, minimum. Było to prawie do kolan. Buty dziurawe, pan głodny, ziąb, zimno. I po tej robocie mamy wyskoczyć 15 kilometrów. To ja pana dzisiaj w tych pierunkach na nogach wyprawię po błocie 15 kilometrów o takiego gołego nagiego. To jak pan się dostanie do chałupy, to pan powie tak: a ja mam w dupie całe Polskę, całe partyzantkę, wydymajcie się. Nikt nie dostawał żołdu, nikt nie dostawał pieniędzy za to, co robił, tylko mieliśmy Polskę. Na 19 stycznia 1947 roku ogłoszone zostają wybory do Sejmu. Bolesław Bierut prosi Sowietów o przysłanie funkcjonariuszy NKWD specjalizujących się w fałszowaniu dokumentów. Komuniści zaostrzają terror wobec przeciwników politycznych. Według oficjalnych, sfałszowanych wyników, zorganizowany przez nich tzw. blok demokratyczny otrzymuje 80% głosów. Miesiąc później zostaje wydana kolejna ustawa amnestyjna. Wiedzieliśmy już, proszę pana, że nie wygramy wojny. Czyli w 1946 na 7 w to zimę, tak październik, listopad, w grudniu, wtedy oni na nas, proszę pana, rzucili masę wojska, żeby nas zlikwidować. Zapora doskonale zdaje sobie sprawę, że duża część z tych młodych chłopaków po prostu chce wrócić do normalnego życia, że nie wszyscy są tak zahartowani, nieprzejednani, przekonani do dalszej walki zbrojnej. I tutaj staje przed tym bardzo poważnym problemem, co robić dalej. Grupa Zapory stacjonowała wtedy na 3. kolonii u Ziółkowskiego. Było cała grupa partyzantów
ale było też jakieś takie przyjęcie duże nawet. No i Zapora mi poprosił, żebyśmy sobie wyszli i właściwie byliśmy razem aż do rana. Zapora mówił o miłości, o tym, że w tej chwili no to jest najważniejsze, żeby on walczył, żeby on był, się nie angażował, ale pytał mnie, czy ja zechciałabym na niego zaczekać. Na przykład, że w przyszłości, jak będzie to możliwe, powiedziałam, że oczywiście. Jak długo? Ja mówię, ile będzie można, ile będzie trzeba. No, mówię rok czy 2, ja mówię, no oczywiście, no a jakby 10 lat. Ja mówię, to jest też oczywiste, że tak. No i że to był po prostu ten taki, że jestem wspaniała, że tak to wyglądało. Zapora decyduje się na podjęcie negocjacji z komunistami. Na rozmowy przyjeżdża sam szef lubelskiej bezpieki, major Jan Tataj. Mimo braku gwarancji dotrzymania warunków amnestii, kolejni podkomendni Zapory zaczynają się ujawniać. W Bełżycach oni zajęli pół miasta i my pół. I była, proszę pana, rozmowa. I teraz, znaczy, mamy zdawać broń. Nie wolno już nam się po prostu jakieś akcje robić, nic tylko tego. I zaczynali, proszę pana, ujawniać się grupami. Dostaliśmy po 500 zł i wysłał nas do Lublina. Ale 5, proszę pana, 3 maja aresztowali mnie w Lubartowie. Bili jak trzeba, co tamtego. I w każdym bądź razie wiedziałem, że to już jest koniec i mówię do tego oficera, że panie, jeżeli jest amnestia ważna, to proszę mnie wypuścić, a jeżeli nie ważna, to mnie rozstrzelać i nie mordować tu. I proszę pana, nie wiem, czy te słowa pomogły, czy tego, bo na drugi dzień mnie zwolnili. Jesteśmy gdzieś tam na kwaterze i komendant podchodzi do mnie, mówi: Morwa, ty się masz ujawnić. Ja? Komendancie? Jak ja się ujawnię? Ja nie widzę tam możliwości życia z nimi. No niestety dałem twojej mamie słowo, że spróbuję cię uratować. Na pogrzebie drugiego brata, Janusza. A od tego czasu, od śmierci Janusza, to było tyle akcji, tyle gwiznęło kul koło mnie, tyle razy miałem postrzelane poły płaszcza czy czapki. Co on biedny tam nie mógł uratować? No ale w zasadzie spełnił swoje zadanie i to przyrzeczenie dane mamie uratował mnie, bo żyje do dzisiaj. Smutny ja byłem i komendant był smutny. Zasalutowałem mu. Rozkaz, komendancie. Jak tylko przyjechałam, to znowu dał znać Zapora, że prosi, żebyśmy znowu przyszły czy przyjechały chyba nawet nam podstawili furmankę na grunt. Naprzód był taki jakby serdeczny, jakby pogodny, później się zatrzymał i powiedział, że się musimy rozstać. I ja byłam bardzo zdziwiona, o co chodzi. No i wtedy tak mówił bardzo poważnie i właściwie tak tragicznie, że on czuje, że to wszystko przepada, że wszystko tak źle się potoczyło, że on nie ma w ogóle wyjścia, że on jest osaczony, że on czuje, że on zginie na pewno, prędzej czy później. No i że się musimy rozstać. Ja mówię, dlaczego ma się ze mną rozstać? Dlatego, że on nie chce, żebym ja zginęła, bo ja mogę zginąć przy tym wszystkim. No ja oponowałam. No, on powiedział, że on chce, żebym ja żyła, że jestem młoda, że muszę żyć. I że byłby bardzo szczęśliwy, gdyby to było możliwe, gdyby wierzył. I żeby się ujawnić, żeby zostawić broń i żeby mieć swój dom i żeby przed tym domem, na progu tego domu zostawić broń
i nigdy broni nie wziąć do ręki. Że on by to marzył, ale że to jest niemożliwe. Że absolutnie on nie wierzy i że on wierzy, że on się ujawni, to on zginie. Wiemy, że Zapora nie zakładał, powiedzmy, w czerwcu czy w lipcu wyjazdu za granicę. Zresztą gdyby potwierdzenie tej informacji stanowi zapis w pamiętnikach Zdzisława Brońskiego-Uskoka, który napisał, że Zapora absolutnie nie wspominał nic o tym, że jest gotowy na to, żeby opuścić Polskę. Do ponownej próby ewakuacji na zachód skutecznie przekonują Zaporę Władysław Siła-Nowicki, Stefan i Franciszek Abraszewski, Boruta. Razem z Dekutowskim będzie ewakuować się jeszcze 6 jego podkomendnych. Arkadiusz Wasilewski, Biały, Edmund Tudrój, Mundek, Stanisław Łukasik, Ryś, Roman Groński, Żbik, Tadeusz Pelak, Junak i Jerzy Miatkowski, Zawada. Towarzyszyć im będzie Siła-Nowicki. 12 września 1947 roku Zapora wydaje swój ostatni rozkaz. Dowództwo nad resztkami zgrupowania przekazuje Zdzisławowi Brońskiemu, Uskokowi. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, od jakiego momentu władze bezpieczeństwa podjęły pewną grę operacyjną z majorem Dekutowskim, od jakiego momentu wiedziały o tym, że on i jego najbliżsi współpracownicy przygotowują się do tej wyprawy. Nie jesteśmy też w stanie do końca odpowiedzieć, jak ta prowokacja przebiegała. Znamy przede wszystkim jej skutek, czyli 16 września 1947 roku cała 8 została schwytana przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Nie przewieziono ich od razu do aresztu na ulicy Koszykowej w Warszawie, tylko przetransportowano do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie. Przez ten ponad miesiąc czasu byli przesłuchiwani przez 2 oficerów śledczych. Byli to porucznik Eugeniusz Chimczak i porucznik Jerzy Kędziora, którzy zasłynęli z okrucieństwa, jakim się wykazywali. Sam Władysław Siła-Nowicki na kartach swoich pamiętników stwierdził, że śledztwo nie było zbyt ciężkie ze względu na oczywistość ich sprawy. Czy mamy to rozumieć, że żadnego z nich nie torturowano? Trudno powiedzieć. Ja tak lany byłem, jak mnie przywieźli na UB, to mnie jedno, a później mnie wozili z Jurandem razem, z moim dowódcą, którego przysięgę składałem. Nie przyznał się ani, że mnie w ogóle kiedykolwiek na oczy widział. Bili mnie, przywiązywali do tego, wodę mi lali w nos, panie, i na ławę przywiązali mnie do ławy, panie, i co chcieli, to robili. Te tortury, które tam były robione i te metody, które modus operandi były robione, to przekraczają nawet Gestapo. Te typy, które tam były, tam każdego pod ścianę podstawił i rozwalił nawet bez myślenia. Grupa majora Zapory zostaje przewieziona do Warszawy. Śledztwo, jakim zostają poddani, trwa do czerwca 1948 roku. Porucznik Chimczak sporządza akt oskarżenia. Zatwierdza go major Adam Humer. Sprawę przeciwko 8 oskarżonym kieruje do Wojskowego Sądu Rejonowego wiceprokurator major Zenon Rychlik. 3 listopada rozpoczyna się proces, na który Dekutowski i jego ludzie przebierani są w mundury Wehrmachtu. W 2 tygodnie później skład sędziowski pod przewodnictwem majora Józefa Badeckiego ogłasza wyrok. Cała grupa zostaje skazana na karę śmierci. Hieronima Dekutowskiego Zaporę spotkałem w więzieniu mokotowskim. Ja miałem karę śmierci, zostałem wpuszczony na celę na tak zwanym ogólniaku, bo całe śledztwo odbywało się na tym słynnym pawilonie 10, gdzie mordowali ludzi po prostu. Dowiedziałam się we Wrocławiu,
Nie wiem, kiedy to dokładnie było, ale w każdym razie przyniesiono mi gazetę, gdzie było opisane, że grupa zapory bandytów, czy tam już nie pamiętam jak. Ja naprzód chciałam pojechać, ale mi znajomy zatrzymał prawie na siłę. Też nie zdawałam sobie sprawy, powiedział, że to nie ma mowy, bo oni tam, jak ja tylko pojadę, to nie ma mowy, żeby mnie dopuścili, tylko od razu mnie zamkną. Jedna z sióstr, Maria Kubiakowa, miała widzenie z nim. To mówiła, że po prostu zobaczyła starca. Ona miał wtedy 30 lat, zobaczyła starca, miał ręce przywiązane łańcuchami do nóg. Powiedziała wtedy tylko do ciotki Marii: módl się za mnie. Miał nadzieję, że ich ułaskawią, bo wiedzieli, ta grupa zaporszczaków wiedziała, że w jego sprawie, że w sprawie Siły Nowickiego ciotka chodzi do Bieruta, a która jest siostrą rodzoną Feliksa Dzierżyńskiego. I że prawdopodobnie Siła Nowicki będzie ułaskawiony, a skoro Siła Nowicki był szefem obszaru, a my byliśmy podwładni jego, to jak jego ułaskawią, no to nas też ułaskawią. Wiemy, że te zabiegi zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie w przypadku Władysława Siły Nowickiego. Równolegle, prawdopodobnie na przełomie stycznia-lutego 1949 roku, miała miejsce jeszcze desperacka próba uwolnienia się z więzienia na Marakowieckiej. Plan był taki: wydrożyć otwór z tej ubikacji, a wiadomo było, jak to chodzi i tak dalej. Jedna osoba, ta, która się była w tajemnicy, to nazwisko pan Leśniak. Miał 3-krotną karę śmierci, który zaprzedał nas. Tylko on. I pozwolili pracować do tego stopnia, że była wydrożona otwór, a tu dzień przed tym kipisz. I proszę panów, nas podstawili pod ścianę. Któryś z nich, tylko nie pamiętam, czy Różański, ten pułkownik, czy Humer, i poprosili oddziałowego strażnika więziennego o podanie mu szczotki na kiju. I wszedł ten właśnie z tą, romnął w sufit, zobaczyli dziurę. Dekutowski: zabierajcie swoje rzeczy, wychodźcie. On spakował rzeczy. No wiedział, nie spieszył się, żegnał się ze wszystkimi. Wszyscy podchodzili się żegnać, bo wiadomo było, że się żegna. Tylko czy wtedy ich rozstrzeliwali? Nie. Tu w tej celi, co ja siedziałem, to nawet nie było słychać strzałów. Nie było strzałów słychać. Grupa pana majora Zapory została dwukrotnie przebrana w mundury Wehrmachtu. Raz na proces, a potem jeszcze przed egzekucją. Uśmiercono go za to jednym strzałem i nie powiem, że był to klasyczny strzał katyński, strzał w potylicę. W tym przypadku możemy mówić, że oprawca stał z boku i strzelał w głowę. Uśmiercił pana majora jednym strzałem. Miejsce pogrzebania zwłok majora Dekutowskiego i jego ludzi na kilkadziesiąt lat staje się tajemnicą. Pozostali żołnierze, którym udało się przetrwać, ukrywają swoją przeszłość. Wraz z upadkiem komunizmu Zaporczycy zaczynają się odszukiwać. Organizują spotkania i uroczystości. Wraca nadzieja na poznanie prawdy o losach komendanta. Znalazłam się wśród jego żołnierzy, ale też na różnych spotkaniach była po prostu ludność Lubelszczyzny. I wtedy zrozumiałam, że ta legenda na Lubelszczyźnie to trwa od wojny i ona nigdy nie została zbrukana. Nigdy tej czerwonej propagandzie nie udało się tego zburzyć. Był z nami na tej uroczystości członek organizacji Zapory, adwokat. I on siedział z opaliem, a ja naprzeciwko nim siedziałem gitarka i Oliwa. Z Gdańska przyjechał na tą uroczystość. A i Plumpek koło nas żył jeszcze wtedy.
I ja do niego mówię, jakim to prawem? Mówię, takich łachudrów mamy między sobą. I ja mówię, panowie, to przeżyłem, co przeżyłem. I to, co wiem, to ja, jak mówię, tutaj siedzę z wami, to ja łeb sobie daję uciąć, o tutaj łeb sobie daję uciąć, że tutaj 5 to są kapusie między nami siedzący. I Opal wtedy mówi tak, ty kowboj, ty przestań politykować i filozofować. Siedzisz na dupie, to siedź cicho, jak ci dobrze. W rozpracowanie zgrupowania majora Zapory zaangażowanych było ponad 60 tajnych współpracowników i informatorów bezpieki. Na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów historykom udało się zidentyfikować m.in. 2 agentów – Iskrę i Lenę. Pierwszym okazał się kapitan Stanisław Wnuk, Opal. Pod pseudonimem Lena kryła się Helena Mur, łączniczka Komendy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej. Do dziś jednak nie wiadomo kto i w jakim stopniu przyczynił się do aresztowania majora Dekutowskiego. Najgorszą rzecz, jaką ktokolwiek może być, to jest konfident, to jest sprzedawca. Proszę pana, Byli nawet tacy, którzy mieli swojego brata w oddziale, który był patriotą i przeszli na stronę UB i zdradzili swojego brata i oddział. Takie wypadki były. Zdrada była na każdym kroku. I to było aż do Lalka, do innych ostatnich ludzi, którzy za porą byli. Dół, w którym znaleźliśmy szczątki pana majora Hieronima Dekutowskiego Zapory, początkowo nie był dla nas niczym szczególnym. Pracowaliśmy tam pełne 3 dni. A działo się tak dlatego, że ktoś starał się doprowadzić do tego, że na bardzo wąskiej przestrzeni zostanie wciśniętych szczątki 8 mężczyzn. I dopiero 3. dnia doszliśmy do ostatnich szczątków. Dzisiaj już wiemy, że były to szczątki pana majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. Oprawcy rzucili go najgłębiej, twarzą do ziemi. Miał zgiętą rękę, miał zgiętą nogę, a więc wrzucili go do tego miejsca, a na nim układano szczątki jego najbliższych współpracowników. Byłem na takim spotkaniu z profesorem Szwagrzykiem w Centrum Kultury tu Lubelskiej. To pokazał taki film dokumentalny i tam taka grupa ludzi, szczątków ludzi, która jest właśnie 8, wśród których był Zapora. I ja tak patrzyłem i głośno mówię do profesora, mówię, ja już wiem, który komendant. Ten na wierzchu. A po czym pan poznaje? No bo najmniejszy wśród nich to byli wszystko chłopi wyżsi. No zgadł pan, tak. To są szczątki Zapory. Przez lata właśnie się starano, żeby dojść do tego, gdzie został pochowany. Pamiętam, że rozmawiałam, pracowałam wtedy w Dolmedzie, już chyba byłam na emeryturze, to taki pan chyba gdzieś miał jakiś kontakt nie wiem, z jakimiś władzami. I on mi na przykład takie rzeczy opowiadał, że nie ma co szukać, bo oni mu czaszkę strzaskali i tam gdzieś tego i że to nie ma mowy, żeby rozpoznać te zwłoki. Oni się starali, żeby absolutnie do tego nie dojść. A ucieszyła się pani, jak się pani o tym No dowiedziała? bardzo się ucieszyłam, oczywiście. Bardzo.
wróciłem do Polski po 58 latach, bo chciałem wrócić do kraju, chciałem tu być i tęskniłem za ojczyzną cały czas, ale nie było dla mnie powrotu, bo na wielkim parkanie i na drzwiach do Polski było napisane persona non grata. A za to, że walczyłem za ojczyznę, nie wolno mi było do mojego kraju wracać. Dzięki temu wielkiemu rządowi ubeckiemu, tacy jak ja, musieli zostać na emigracji albo ginąć tutaj w kazamatach, czekać, żeby ktoś strzelił w łeb i być pochowanym pod betonem gdzieś w jakiejś dziurze, pod jakąś ubikacją, albo łączką, albo czym. I to jest nasza narodowa tragedia. Teraz mamy wolną Polskę, 25 lat wolności. Cieszę się każdym dniem i chciałbym, żeby ten kraj nie tylko był w dobrobycie, ale żeby był pięknym krajem i takim, jak ja byłem młodym chłopcem i miałem 19 lat i uwielbiałem Piłsudskiego i księcia Poniatowskiego i naszą historię i naszą piękny kraj, który był w rozbudowie, świetnie rządzony. Chciałbym to jeszcze przeżyć. Ale niestety zegar czasu jest nieubłagalny i człowiek nie wie, kiedy otworzy oczy, a kiedy nie. Dziękuję. Dobrze mi się śpiewa, jak spotkam się z takim Stasiem Gajewskim z Urzędowa. Tak, jemu też 2 braci zginęło. Ja wiem, spróbować zaśpiewać. O, nie da śpiewać, świnia. Zaraz. Maszerują cicho, niby cienie, poprzez lasy, góry i pola. Nie jednemu wyrwie się westchnienie, lecz idą naprzód, taka ich dola. Idą wciąż naprzód, bo taki ich los i ani żal, ani tęsknota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha, piękna noc, to leśnej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń, do boju ich parła ochota i zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze nam nie oschła jedna krew. Po zdradziecku sięga nam do gardła, na tajgi Sybiru chce nas zwieść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat, a z nim ta zdziczała hołota. Za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota. Za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew zapłaci zapory piechota.